Arktyka słynie z występowania ekstremalnych warunków pogodowych, takich jak burze śniegowe, obfite mgły i bardzo niska temperatura. Dlatego warunki życia tutaj są ciężkie i ludzie muszą się bardzo przystosowywać do tego, żeby móc tutaj przetrwać. Zapytacie, jak powstała ta osada? Otóż wszystko zaczęło się w 1906 roku, a właściwie to już w 1901 roku, kiedy amerykański przedsiębiorca właśnie o nazwisku Longier wykupił prawa, czy uzyskał prawa do eksploatacji węgla kamiennego na Svalbardzie. Wtedy powstała kopalnia numer 1, później powstawały z czasem kolejne aż do 7 i obecnie funkcjonuje już tylko 7 do przyszłego roku, ponieważ w przyszłym roku już będzie zamknięta i na tym się prawdopodobnie skończy historia wydobycia węgla na Svalbardzie. Ta kopalnia miała już być zamknięta w zeszłym roku, ale udało im się przedłużyć kontrakt, czy dostać pozwolenie na jeszcze 2 lata wydobycia tego węgla od państwa norweskiego. Kończy się powoli era wydobycia węgla, natomiast wszystkie te kopalnie mają za sobą dużo historii, którą warto poznać, nawet jak się nie jest zainteresowany tak naprawdę takimi sprawami kopalnianymi. Ja jestem ze Śląska, więc mam po prostu potąd tego, natomiast tutaj ze względu na bardzo nietypowe warunki atmosferyczne to jest bardzo ciekawy temat. Natomiast teraz skupimy się trochę bardziej na mieście, na mieszkańcach i kulturze, bo kultura tutaj jest bardzo też wyjątkowa. A to dlatego, że ze Svalbardu nikogo nie ma, nigdy tu nie było ludzi, więc wszyscy, którzy tutaj przebywają, są imigrantami. Patrzcie, jak gość tam popyla na skuterze. Skuterów tutaj jest zarejestrowanych więcej niż mieszkańców. Mieszkańców jest 2600, natomiast skuterów zarejestrowanych jest ponad 4000. Dużo z nich jest skuterami śnieżnymi turystycznymi, więc to nie jest tak, że na każdego mieszkańca tam przypadają 2 skutery, no chyba że w statystykach. Tak jak mówiłem, wszyscy tutaj są imigrantami, chociaż większość jest z krajów skandynawskich, to tak naprawdę ludzie tutaj są z całego świata. Największą mniejszością, najliczniejszą są Tajowie. Historia Tajów jest taka, że przyjechało tu kiedyś małżeństwo, otwarli knajpę i wiadomo, jak to z Tajlandczykami. Żona tego gościa, który tu ją zabrał, opowiedziała swojej rodzinie, sprowadziła tam kuzynkę, siostrę, babcię, one całe osiedle i nagle się tu zrobiła ponad 100 Tajów. Po mojej lewej stronie, tutaj teraz za mną, tylko nie będę tak stał, bo chyba bardzo wieje do kamery, do mikrofonu, jest otworzony w zeszłym roku nowy dom studentów. Generalnie przybywa tutaj bardzo dużo domów studentów, a obok zaraz jest uniwersytet, któremu się przyjrzymy z bliska. Te 2 przeszklone budynki to ciepłownia. Tutaj jest ogrzewana woda i leci do miasta rurami, które za chwilę zobaczymy też. Te rury są zawsze na... Te rury są zawsze... Ja pierdolę, jaki ruch. Patrzcie. Wszyscy nagle tutaj zaczęli jeździć, jak zacząłem nagrywać. No, ale to co zamierzam powiedzieć. W rurach płynie ciepła woda przez cały rok. Jest tędy ogrzewana woda z jeziora, które znajduje się po tamtej stronie miasta. Stamtąd też jest woda pitna. Chociaż w sumie nie wiem, czy ta woda leci. Chyba tak. Ona leci z kranu, ta co tutaj jest ogrzewana. I generalnie kaloryfery w mieszkaniach zawsze są włączone. Nie można tutaj wyłączyć ogrzewania nawet pod swoją nieobecność. Zawsze kaloryfery minimum na 3 muszą iść, bo gdyby je zakręcić chociaż na kilka dni, no to wszystko zamarznie i będzie już prawie nie do odzyskania. Więc to jest uniwersytet z przodu.
O ile się nie mylę, to wykłada na nim 700 uczniów. Można studiować kierunki takie jak właśnie rzeczy związane z badaniami Arktyki. Jest też muzeum, niestety jest obecnie zamknięte. Chyba dopiero od 2 lutego jest otwierane, prawdopodobnie jakieś rzeczy fiksują. Architektura na Svalbardzie jest wyjątkowo ciekawa. Szczególnie ten budynek uniwersytetu jest ciekawy, nie tylko ze względu na swój kształt, ale też na to, że jak każdy budynek na Svalbardzie jest postawiony na palach. I to jest dość spora konstrukcja i calutka, jak widzicie, na takich palach. Dlaczego? Ponieważ jak topnieje lodowiec, to rzeka, która idzie przez miasto, potrafi tutaj zmieść spore połaci ziemi i gdyby nie były na palach te budynki, to albo byłyby podtopione, albo poprzewracane jak domki z kart. Natomiast jest to na palach, więc woda sobie może tędy spokojnie przepłynąć i nic się nie dzieje. Można przejść pod budynkiem całkowicie na drugą stronę. Longyearbyen wygrywa też mój konkurs na najgorsze miejsce do założenia miasta, ponieważ nie dość, że jest na końcu lodowca, który topniejąc podmywa miasto, a rzeka, która tutaj latem powstaje, no może zmasakrować miasto, no to jest jeszcze w dolinie pomiędzy 2 wielkimi górami, w których są kopalnie, już nieaktywne co prawda, no ale są. No i nie dość, że przez te kopalnie, to jeszcze przez warunki atmosferyczne, jakie tutaj panują, no to były różne lawiny i nie tylko lawiny śnieżne, ale też właśnie te skały pracują cały czas i gdzieś tam coś się posypie i komuś coś rozwali, więc no nie dość, że jest tutaj pogoda po prostu tragiczna do przeżycia, no to jeszcze miejsce jest tak naprawdę na założenie osady kompletnie nie taktyczne, że tak powiem. Niezłe sanie. Jeszcze tego nie widziałem wcześniej. Zastanawiam się, czy to nie jest ruskie, ponieważ jest pod takim agencją turystyczną ruską. No i stoją się tu zaparkowane takie sanki. Ja nie widziałem, żeby coś takiego tu jeździło. Oprócz Longyearbyen są jeszcze tutaj 2 takie duże osady miasta, oba ruskie. Barentsburg, w którym jest działająca kopalnia, i Pyramiden, które jest już miastem duchów, o którym powiem za chwilę trochę więcej. Wycieczki do Barentsburga, tak samo jak do Pyramiden, są obecnie bojkotowane i odwołane. Generalnie jest to spowodowane tym, żeby nie wspierać rosyjskiego budżetu. Także tutaj ta agencja prawdopodobnie jest też obecnie zamknięta, ponieważ nie będzie żadnej klienteli, dopóki sytuacje na świecie się nie zmienią. Nie ma za dużo asfaltu w Longyearbyen, chyba tylko 4 km od lotniska w tamtą stronę, w którą jedzie obecnie ten ciężarowóz. W ogóle cała ta droga ma chyba 90 km. Można nią dojechać do Barentsburga. Natomiast asfaltowy jest tylko ten odcinek od lotniska do miasta, jeszcze kawałek za miasto w tą stronę. I tam znajduje się też znak, jaki w ogóle przy każdym wyjeździe z miasta znak uwaga niedźwiedzie, i za tym znakiem nie można już po prostu podróżować samemu, nie można się wybrać bez broni lub bez kogoś, kto ma tą broń i ma przeszkolenie, jak zachowywać się w przypadku spotkania z niedźwiedziem, ponieważ są szanse na spotkanie się z niedźwiedziem zarówno tutaj w mieście, jak i w okolicy. Pomimo że mówi się, jest taka, tak się w necie czyta, że niedźwiedzi tutaj jest więcej niż ludzi, że jest ich ponad 3000. No i dobra, to prawda, jest ich 3000 czy tam więcej nawet,
zarejestrowanych, ale to jest na całym Svalbardzie, natomiast na wyspie o kur... zamroziło mi usta. Na wyspie Spitsbergen jest ich około 300 i wszystkie są na wschodniej części jakby wyspy, ponieważ niedźwiedzie polarne to nie są zwierzęta lądowe, tylko wodne. To są znakomite pływaki, głównie polują na foki i inne takie stworzenia, więc większe szanse są na spotkanie niedźwiedzia, jeśli się wypłynie gdzieś statkiem, niż jeśli się tutaj łazi po lądzie. Natomiast w zeszłym, a nie, to już będzie 2 lata temu, 2 lub 3 lata temu, przy lotnisku jest takie kemping, takie pole namiotowe, chyba przez Francuzów otwarte, i generalnie mieli, że tak powiem, jajca na to, że jest to głupie miejsce na założenie kempingu, i 2 lata temu została tam jedna osoba po prostu zjedzona przez niedźwiedzia, który zakradł się wychodząc z wody, znikąd, nikt tam nie obserwował, po prostu wyszedł niedźwiedź, hapsnął gościa i go nie ma. To jest taki najświeższy przypadek straty człowieka przez niedźwiedzia. Wcześniej w latach 90. student został zaatakowany przez niedźwiedzia i również zmasakrowany na śmierć, i stało się to tam, jeszcze się tego nie nauczyłem, tam w okolicach tamtej góry, ponieważ on se poszedł połazić po górach, no a niedźwiedź też se tam poszedł połazić, no i spotkali się i niedźwiedź powiedział, że nie ma tu miejsca dla człowieka w jego świecie, bo to jest świat niedźwiedzi polarnych, nie ludzi. Ludzi tutaj nigdy nie było, ludzie tutaj są od bardzo niedawna, więc trzeba uszanować tutaj świat zwierząt, które tutaj są od bardzo dawna. A niedźwiedzie się tu wzięły jeszcze chyba z czasów, jak Grenlandia i Kanada były połączone. Coś tam strzeliło i chyba wtedy Svalbard po prostu został takim wypierdkiem na oceanie. To byłem ja i moja znajomość historii świata. Te domki, które widzicie za kontenerem, to tak zwane Beverly Hills, czyli miejsce, gdzie jest po prostu napoukładane różnych kabinek, w których mieszkają sobie ludzie. Można tam wynajmować też takie kabiny, można sobie pewnie też dobudować swoją własną, ale ceny tam są kosmiczne. Ceny tutaj wynajęcia takiej kabiny są dużo większe niż w centrum Oslo. Na szczęście śniegowce mają takie podeszwy, są antypoślizgowe. Na lodzie się nie ślizgają. Polecam. Patrzcie, elektronika tutaj pada. Pada też wyświetlacz. O, akurat się naprawił, ale już ma tylko takie kolory czerwone. Po prostu zamarza. Zamarza też statyw, ciężko go w ogóle rozłożyć. Zamarza też ekranik w aparacie i po prostu wyświetla wszystko takie rozsmużone, rozmazane. Nawet nie widzę za bardzo podglądu. No jednak te minus 30 robi swoje. Chociaż osobiście nie czuję, żeby było minus 30. Jestem chyba spoko ubrany. A w ogóle o ubiorze to zrobię też cały osobny odcinek. Wam powiem, jak się tutaj ubrać, jak przygotować z mojego doświadczenia. Ale dzisiaj przez to, że nie ma wiatru, jest chyba tylko 5 metrów na sekundę wiatr, to jest naprawdę przyjemnie. Naprawdę jest spoko. Najgorzej było przez pierwsze 2 dni. No i niestety miałem wtedy i zaprzęg psów i wycieczkę skuterem, więc warunki były naprawdę ekstremalne. Przy skuterach czuwalna temperatura na postoju była bliska minus 40, to było chyba minus 39 z tego co obliczaliśmy. No podczas jazdy 70 na godzinę, 60 na godzinę, no to kolejne pewnie z 10-15 stopni na minusie, więc mogło nawet pod minus 50, minus 60 być odczuwalna temperatura. Ale to najgorszy jest w tym wszystkim wiatr, ponieważ no tutaj na Arktyce czy na Svalbardzie bardziej jest taki klimat suchy,
więc sam ten mróz jest po prostu do zniesienia pod warunkiem, że się zabezpieczymy dobrze, no bo każdy kawałek, nie wiem, odkrytych palców czy czegoś to jest natychmiastowy ból. No i na początku trochę taki lęk, że o, to już za długo tak nie można chyba, bo zaraz będzie amputacja. Na szczęście no jesteśmy dobrze ubrani. Korzystając z tego, że jesteśmy teraz w trochę zabudowanym terenie, wrócę jeszcze do Piramiden, tego niesławnego miasta. Dlaczego niesławnego? Ponieważ jest to miasto rosyjskie, do którego w 1996 roku miał dolecieć samolot z górnikami i ich rodzinami do Piramiden. Niestety przez błąd pilota samolot Tupolew wleciał w górę i w tej tragicznej katastrofie zginęło 141 osób. Jest to najtragiczniejsza katastrofa lotnicza nie tylko w Norwegii, ale też na całej Arktyce. Od tego momentu tamto miasto zostało po prostu miastem duchów. Przestała się tam rozwijać jakby infrastruktura. Do jeszcze niedawna chyba tam mieszkało 6 osób tak na stałe. Ze względów turystycznych były tam wycieczki do tego miasta, natomiast po rozpoczęciu wojny z Ukrainą wszystkie te wycieczki zostały zbojkotowane i zablokowane, więc nie ma żadnych wycieczek ani do Piramiden, ani do Barentsburga. Z tego co wiem, to właśnie do niedawna mieszkało tam 6 osób, teraz już jest ich podobno około 20. Po prostu gdzieś powoli Rosjanie tam zaczynają robić sobie infrastrukturę również turystyczną dla siebie. Jest tutaj też kino cafe. Oprócz takiego kina jest też kino dla skuterów śnieżnych, ale nie jest ono jakby zawsze, tylko podczas jakichś tam wydarzeń. Dokładnie nie wiem kiedy, ale musi to super wyglądać. Kino dla skuterów. No i na tym deptaku, tak jak mówiłem, poczta, sklepy, bary, knajpy, wszystko, gdzie można zostawić ciężko zarobione pieniądze, tutaj znajdziecie. Prawdopodobnie jest to urban legend, ale słyszałem dzisiaj historię, że jeden z górników pracujących tutaj już dawno temu bardzo lubił filmy dla dorosłych i przez to, że większość ludzi, która tutaj pracowała, to byli faceci, no sami górnicy, ponad 100 gości, nie było kobiet za bardzo, no to oglądali filmy dla dorosłych na takich spotkaniach, gdzie ten jeden gościu zapraszał wszystkich znajomych do siebie do mieszkania na wspólne oglądanie i podobno robił to cyklicznie. Któregoś dnia nawet jak dostał projektor, to wyświetlił na górze projektorem film dla dorosłych. Takie rzeczy się tu podobno działy. No i podobno na cześć tego, czy w ramach upamiętnienia tego kina z projektora 8 marca co roku są wyświetlane projektorem filmy, natomiast już nie dla dorosłych, tylko bardziej dla całych rodzin. Także jak ktoś będzie 8 marca tutaj w Longyearbyen, to sprawdźcie, czy na którejś górze są wyświetlane filmy i dajcie mi znać, czy to jest prawda. Lumpen to lumpen, wiadomo, nie? Nawet jak się wydaje, że budynek jest na parterze, to tak naprawdę nie jest osadzony na gruncie, tylko właśnie tam na belach. Jedyny sklep, taki market, gdzie żarcie się kupuje i wszystko, no to jest ten Coop tutaj. Jest on niesamowicie dobrze wyposażony. Jest naprawdę wszystko, co by się chciało dostać w markecie. A zakupy w nim w innym odcinku. Jest tutaj masa bardzo dobrych knajpek. Jedna z nich to Stationen, która jest za mną. Żarcie tutaj jest podobno niesamowicie dobre, ale jest tak samo drogie. Może raz tam do tego pójdę. Raz tutaj byłem w pubie, który no jest po prostu najtańszy, jeśli chodzi o żarcie, i były tam burgery. Zjadłem takiego burgera, no petarda był, naprawdę bardzo dobry. Natomiast no, kosztował dużo. A tam jakieś rybki czy renifery to już w ogóle
Nie wiem, czy się szarpnę. Zobaczę. Chyba wolę jeszcze jeden dzień szarpnąć się na krótką wycieczkę skuterem, niż jeść coś w tej knajpie. Tutaj za mną też wszystko, chyba wszystko, budynki mieszkalne dla studentów. Wcześniej kiedyś tutaj chyba były jeszcze jakieś baraki. Wszystko to zostało zbombardowane podczas wojny przez Niemców. Niemcy, nie wiem, z tego co tam opowiadali tutaj ludzie, że nie do końca wiadomo, na cholerę chcieli to miasto zniszczyć. Zbombardowali tu wszystko, zmasakrowali. O, kończy się czas nagrywania. Muszę wymienić kartę pamięci. No ale jeszcze może szybko zdążę. Tam za mną chyba widać zorze. Ciekawe. Ale tam za mną jest góra, na której w której była, znaczy jest resztka kopalni Dwójki i ta kopalnia została też przez Niemców podpalona i ten węgiel, który tam był, palił się przez 18 lat i nie szło tego zgasić. Kurde, czy to jest zorza, czy mi się coś... Jest zorza! Ja! Przez miasto w teorii płynie rzeka, która oczywiście jest zamrożona obecnie zimą i tutaj w tej części blisko rzeki znajdują się czasami takie plamy, można by powiedzieć, w lodzie. Tu akurat widać trochę jakiejś tam zieleni. To są jakieś tam resztki trawy i generalnie renifery często zimą przychodzą do miasta i właśnie wydubują tutaj te resztki trawy, dlatego że w mieście jest cieplej, więc łatwiej jest dostać się do tych zielonych resztek. No a poza miastem, jak jest gruba pokrywa śniegu i lodu w zasadzie, lodu takiego, który ciężko jest reniferom przełamać, no to mają problem ze znalezieniem tego pożywienia, więc coraz częściej przychodzą do miasta tutaj się żywić. Tu widać wszędzie w lodzie odbite ślady reniferów. Tu ma widać ślady ludzi. Ale tutaj mamy to może być jakiś pies. Jedzą i srają. Tam w oddali widać, że już przygotowują się do sezonu narciarskiego. Został oświetlony stok. Prawdopodobnie teraz jest on przygotowywany do działania, do sezonu. Także mają tutaj co robić. Mają stok, mają skatepark, mają kino, restauracje, knajpy. Miasto jest generalnie żywe, można powiedzieć, jak na takie warunki. Svalbard, chociaż odkryty w XVI wieku przez Barentsa, nie był przez długi czas zamieszkany ze względów na panujący tu arktyczny klimat. Brak roślin i drzew uniemożliwiał ogrzewanie, więc ludzie nie mogli tutaj przebywać. Dopiero nieco ponad 100 lat temu, w 906 roku, kiedy amerykański przedsiębiorca odkrył, że wszystkie te góry na wyspie są pełne węgla, postanowił rozpocząć tutaj proces wydobywania tego węgla. I tak przez 100 lat rozwijało się miasto, w którym się znajdujemy, Longyearbyen. Obecnie ta historia węgla się kończy. Skończy się w przyszłym roku, w 25, kiedy zostanie zamknięta ostatnia kopalnia, ale to nie oznacza, że to miasto przestanie istnieć. Infrastruktura tutaj już jest na tyle rozbudowana, że miasto jakby funkcjonuje i będzie funkcjonowało dalej, ponieważ są tutaj różne instytuty badawcze, uniwersytet, mamy radar svalbardzki, mamy drugą stację, taką radarową, jest ASAC i jest ta druga firma zajmująca się właśnie badaniami
tak naprawdę wieloma rzeczami, już od klimatu, pogody, przez historię i w ogóle tego, jak na przykład oddziałuje słońce na Ziemię. Radary, które na przykład tutaj się znajdują, również w czasie rzeczywistym badają, jak właśnie oddziałuje słońce podczas jakichś wybuchów lub innych zmian, kiedy tworzy się zorza polarna. Natomiast wracając do miasta, miasto raczej będzie funkcjonować i będzie się rozwijać właśnie ze względów naukowych, ale też turystycznych, ponieważ turystyka tutaj powoli rośnie, więc miejmy nadzieję, że Svalbard będzie cały czas miejscem, do którego zawsze będziemy mogli przyjechać. Tutaj w Longyearbyen jest również kościół. Jest to dość nietypowy kościół, ponieważ jest otwarty całą dobę. Można do niego wejść, kiedy tylko się ma ochotę. No i jest to takie miejsce też właśnie, w którym są książki, można poczytać, można się napić kawy. Trochę taki klimat kawiarni, można by powiedzieć. Ale jak to wygląda naprawdę w środku, to zaraz zobaczycie. Kościół svalbardzki. Drzwi otwierają się automatycznie. Uwielbiam mapy. To jest niesamowita. W ogóle bardzo fajnie widać, jak perspektywa się zmienia, jeśli się patrzy na mapę nie w standardowym widoku. Tutaj widzicie, jest Polska. Śmieszny ma kształt, jeśli nie patrzy się na nim w ten sposób. Tutaj jesteśmy. I znajdujemy się 1000 km od bieguna północnego. Naprawdę bardzo blisko. Co jest w ogóle ciekawe też z tej perspektywy, to jesteśmy obecnie bliżej Kanady niż Polski. I w ogóle na Svalbardzie wszystko praktycznie, co się znajduje, jest najbardziej wysunięte na północ. To znaczy najbardziej na północ wysunięty kościół, najbardziej na północ wysunięta restauracja jakaś, najbardziej wysunięta na północ cokolwiek nie wymyślicie, to na 95% to jest na Svalbardzie. Niedźwiadka. Oczywiście nie wolno dotykać, ale aż chciałoby się go pogłaskać. To jest jakiś baby niedźwiadek. I to jest kościół, do którego bym chodził. Kawka, herbatka, można się częstować. Tutaj można kupić jakieś pamiątki. Jest taki kącik czytelnika, jest Wi-Fi, oczywiście za darmo. W ogóle na Svalbardzie jest bardzo dobry internet, ponieważ Norwegia podciągnęła światłowód oceanem aż do Svalbardu, więc tutaj internet jest bardzo dobry.
Jeśli ktoś tu mieszka, może sobie wykupić światłowodowy internet i mieć niesamowitą prędkość. Można grać. To jest bardzo ciekawe. Wybiera się, za co chcesz podziękować, albo no, w zasadzie z tego co widzę, to wszystko tutaj jest w większości za co chcesz podziękować Bogu lub o co prosić. Bierzesz sobie takie coś, taki kamień czy jakiś taki inny artefakt, wrzucasz do wazy i idziesz się modlić. Bardzo fajne. Naprawdę ten klimat tutaj, jestem sobie w stanie wyobrazić ludzi tutaj zebranych, wspólnie rozmawiających, wymieniających się jakimiś tam doświadczeniami, opiniami, plotkami. Jest to miejsce, w którym naprawdę czuć, że jest tworzona wspólnota i jest to jeszcze właśnie z elementem duchowym, więc bardzo mi się to podoba. Jest to coś innego niż kościoły u nas, które moim zdaniem no ja nie czuję żadnej wspólnoty, jeśli jestem w kościele u nas w Polsce. Nie, bardziej widzę ludzi, którzy przychodzą, żeby przed sąsiadem nie wypaść gorzej. Oczywiście nie mówię o wszystkich, ale jakoś patrząc na to, jak to tu wygląda, to wydaje mi się, że taki klimat dużo bardziej tworzy wspólnotę, a jest to u nich bardzo potrzebne. Z tego też względu właśnie, że są te noce polarne, które są psychicznie często ciężkie dla ludzi, kiedy przez prawie pół roku nie ma dnia, jest wieczna noc. Ludzie często tutaj dostają takiej dysocjacji, gdzie jeszcze bardziej się izolują od ludzi, zamykają. To później może prowadzić do gorszych rzeczy, do gorszych chorób, jakie na przykład depresje. Więc takie miejsce jak to oni naprawdę sobie cenią i wiedzą, jak zadbać o zdrowie psychiczne i duchowe w takich ciężkich warunkach, jakie panują na Svalbardzie. Lecimy dalej. Ominąłem kilka rzeczy jeszcze podczas tego spaceru, ale będąc teraz na wzgórzu, pokażę Wam z widoku takiego z góry na miasto, z tej panoramy, o tych rzeczach, które jeszcze Wam chciałem pokazać, które tutaj są w mieście, ale zagmatwałem. Ale to, co chciałem Wam powiedzieć, gdzieś tam, praktycznie przy wjeździe do miasta, jest szpital, jest spory budynek. Szpital obsługuje w zasadzie wszystkie możliwe przypadki, ale nie jest to szpital taki, w którym jakieś poważne rzeczy mogą być leczone czy kurowane. Jeśli coś poważnego się stanie, to raczej pakują do samolotu i wysyłają do Tromsø. Natomiast jest tam kilka sal takich szpitalnych, chyba 7 dokładnie. Jest gabinet dentystyczny, gdzie można proste zabiegi dentystyczne zrobić. I wszystkie inne rzeczy tak naprawdę, co by się nie wymyśliło, tutaj ludzie są spokojnie przyjmowani i leczeni. Oprócz tego niedaleko szpitala jest też przedszkole. Przedszkole jest dość spore, ponieważ kiedy tutaj jest noc polarna, ludziom się nudzi i produkują dzieciaki, więc później dzieciaki są tworzone w Tromsø i przywożone tutaj i sobie już z rodzinami normalnie żyją. Po drugiej stronie miasta, tam daleko, jest stara szkoła, a nową chyba, o ile się nie mylę, otworzyli gdzieś tu bliżej w centrum albo na odwrót, ale raczej nie. No mniejsza z tym, to nie jest jakieś super ważne. Natomiast szkoła też jest duża.
W tamtej części jest też duża hala sportowa, gdzie można grać w tenisa, w piłkę nożną, w badmintona, w różne takie rzeczy, więc można tutaj sporty uprawiać też takie na hali. Szanse na spotkanie niedźwiedzia polarnego w mieście są bardzo niskie, ale nie zerowe. Kilka dni temu, czy kilkanaście, został namierzony jakiś niedźwiedź w pobliżu. To było bardziej w Dolinie Advent, Dolina Advent, czy Adventalen. W ogóle dolina nazwana była początkowo jako Adventure, coś tam, ale skrócili, bo Advent jest krótsze, więc to nie ma nic wspólnego z takim Adwentem religijnym, tylko po prostu jest to skrócona wersja od Adventure. Więc Adventalen, w dolinie został niedźwiedź jakiś wykryty, był on namierzany, ale znikł, więc prawdopodobnie odszedł gdzieś i od kilku dni już go nie było widać. Natomiast z tymi niedźwiedziami to tak jest, że one mogą się pokazać, potem ich długo nie ma i nagle bęc pojawia się i zabiera kogoś, tak jak to było na przykład 4 lata temu na polu namiotowym przy lotnisku, gdzie niedźwiedź pojawił się po drugiej stronie wody. Chyba przez 2 dni tam był obserwowany, nagle zniknął. On bardzo szybko potrafi przepłynąć wodą z jednego brzegu na drugi, gdzie wydaje się, że jest bardzo, bardzo daleko. Taki niedźwiedź przepływa w 5 minut. No i tak właśnie zrobił. Capnął gościa, wytargał go w kierunku wody. W ogóle historia taka, że ten gościu, który miał pilnować kempingu, coś tam zaspał, słyszał krzyki, wstał, chciał tą bronią, którą normalnie tutaj mają, zastrzelić niedźwiedzia. No i próbuje strzelać, nie idzie, wkłada tam nabój jakiś drugi, nie idzie, strzela, nie idzie strzelanie, no to wyrzucił broń, coś tam zaczęli kombinować. Na szczęście któryś tam z gości, który był w namiocie, miał ze sobą shotguna. Tym shotgunem rozprawił się, znaczy zaczął strzelać w niedźwiedzia, chyba go nie zabił ostatecznie. No ale niedźwiedź puścił tego gościa, którego chciał zaciągnąć do wody. Niestety było już za późno. Gościu był już nieżywy. No i od tego czasu postanowiono tutaj, że zawsze, kiedy wychodzi się poza miasto, poza znak taki z niedźwiedziem, uwaga niedźwiedzie, trzeba mieć w połowie naładowaną broń. Czyli pierwsza komora tam jest pusta, w razie jakby się nacisnęło za spust czy coś, to nic się nie stanie. Natomiast po przeładowaniu wchodzi już nabój, po prostu naboje muszą być włożone. Musi być magazynek włożony. Więc po przeładowaniu nabój już jest w komorze i można oddać strzał. Bo wtedy gość po prostu nie miał chyba naboi czy coś takiego włożonych do komory, no i próbował strzelać, ale nie szło to. Ja się tam na broniach nie znam, więc niech to ktoś tam w komentarzach opisze, jak to mogło być z tymi gnatami, które oni tutaj używają. No bo to nie są automaty, tylko takie jednostrzałowe. Tutaj napiszę, jaki to jest rodzaj broni, który gajdzi i mieszkańcy tutaj mają. Za mną ten czerwony budynek to budynek największych nierobów na Svalbardzie, czyli oczywiście policji. Natomiast zanim mnie tu zaatakujecie w komentarzach, to od razu sprostowanie, że nazwałem ich żartobliwie nierobami, dlatego że na Svalbardzie nie ma przestępczości. Życie tutaj się bardzo dobrze toczy. Nie ma żadnych incydentów, żadnych bujek, ani nic takiego. Alkohol też jest dawkowany ludziom jakby w taki
normalny sposób. Tutaj ludzie bardzo nie lubią narkotyków. Jakiś czas temu ktoś był znaleziony z narkotykami, to dostał po prostu zakaz wjazdu przez najbliższe 2 lata do Svalbardu. Takie rzeczy się tutaj nie dzieją, ludzie są bardzo przyjaźni i tak dalej, więc z tego względu policja jako tako nie ma za dużo do roboty, a przynajmniej nie tyle co w jakichś innych miejscach na ziemi, więc panuje tutaj spokój. Był jeden incydent jakiś, gdzie pewien Rusek chciał okraść bank tutaj, natomiast no głupi coś tam niby ukradł, no ale nie miał za bardzo gdzie uciec, bo droga jest tylko jedna, no i za daleko nie uciekł, no i po 8 minutach już go capnęli i wszystko musiał oddać. Także nie, napadanie na banki na Svalbardzie nie jest najmądrzejszym pomysłem. Jeszcze oczywiście szybko drugie sprostowanie głupiego żartu. Policja tutaj jest bardzo istotna i bardzo pomaga w przypadkach jakichś właśnie, jeśli coś się stanie gdzieś, powiedzmy podczas jakiejś wyprawy skuterowej, no to policja oczywiście cyk, helikopter lecą opanować sytuację, także pod tym względem ich pracy jakby nie ma mało, mają co robić, natomiast są to rzeczy takie bardziej bardziej tacy stróże prawa niż walka z przestępcami. Jako tako Svalbard jest strefą zdemilitaryzowaną, to oznacza, że nie ma tutaj żadnych obiektów wojskowych i nie będzie. Natomiast chyba z tego, co się wczoraj dowiedziałem, to jest chyba jakiś statek właśnie wojskowy norweski. Oczywiście nie mam tego jak za bardzo sfact-checkować, ale no ale jest tutaj port, do którego teoretycznie mogą przypływać statki również wojskowe. Svalbard jest pod jurysdykcją norweską, natomiast każdy tutaj może przyjechać, pracować bez wizy. Nie jest tutaj wiza potrzebna. Jesteśmy tutaj traktowani jakbyśmy byli u siebie. Bardzo fajna sprawa, jeśli chce się tu przyjechać na przykład na jakąś pracę sezonową. Oczywiście nie jest to miejsce do życia dla każdego. Trzeba lubić takie temperatury i takie życie jak tutaj jest. Jest to życie dość ekstremalne i inne niż normalnie. No ja bym tu chętnie przyjechał pomieszkać. Miasto bierze energię z elektrowni, która się za mną znajduje. Nie wykorzystuje już węgla, który jest wydobywany jeszcze przez ostatni rok na tej wyspie. Jest to elektrownia dieslowa. Tutaj mieszkańcy byli bardziej chętni, żeby dalej wykorzystywać węgiel, ponieważ no, tak naprawdę nie jest tego węgla tak dużo używane jak gdzie indziej w Europie czy w ogóle na świecie. Tutaj jest ten węgiel jakby był wykorzystany tylko do zasilania malutkiego miasteczka, więc nie było to aż tak źle działające na klimat. No niemniej jednak rząd norweski zdecydował, że nie, absolutnie kończymy z węglem i zdania oczywiście są podzielone. Diesel wcale nie jest bardziej zieloną energią, ale po pierwsze świeci się przykładem, po drugie no jednak taką elektrownię dieslowską, czy jak to tam się mówi, bardzo łatwo jest przemienić na elektrownię czysto zieloną. To znaczy korzystając teraz z diesla będzie można wprowadzić po prostu kilka zmian w takiej elektrowni i może ona służyć jako elektrownia czystej energii, gdzie będzie energia pozyskiwana ze słońca, wiatru i kumulowana i przetwarzana na prąd właśnie tutaj. Natomiast z kopalni z elektrowni węglowej, z tego co słyszałem, się nie da czegoś takiego zrobić, więc jest to tymczasowe rozwiązanie. Oczywiście nie jest bardziej zielone, bo kontenerami, znaczy
tankowcami musi tutaj ten diesel się dostać. Natomiast są plany, żeby na przykład zbierać energię podczas dnia polarnego i kumulować jej na tyle, żeby wystarczało jej na całą noc polarną, czyli na kilka miesięcy. Znajduję się teraz bardzo blisko wody. No i jest lekki cykor, ponieważ w każdym momencie z tej wody może wyskoczyć niedźwiedź. Natomiast ten widok jest warty ryzyka. W mieście znajduje się spory port, który teraz jest w zasadzie pusty. Natomiast podczas dnia polarnego tutaj wszędzie stoją statki. I to tyle w tym odcinku. Dzięki, że oglądaliście do końca. Jeśli podobało Wam się, zostawcie lajka i komentarz. Jeśli macie jakieś pytania, zostawcie je też w komentarzach. Tak jak widzicie, życie tutaj potrafi być skrajnie różne. Z jednej strony ekstremalnie trudne, a z drugiej strony ludzie poradzili sobie, żeby stworzyć tutaj infrastrukturę, która pozwala im tutaj żyć. Dzięki, subskrybujcie i do zobaczenia w następnych podróżach. No to teraz jeszcze raz, jak to było z tym jak to było z tym niedźwiedziem na palu. Są puszczane filmy z projektora. Zagmatwałem.